Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będę robić boczek taki rolowany. I co będzie nam potrzebne, to powiem tak zawsze z grubsza na samym początku. Kilka ząbków czosnku. Tu mam paprykę pikantną wędzoną. Trochę białego pieprzu mielonego. Tu mam pieprz ziołowy. Tu mam resztkę już paprykę wędzoną, sól wędzoną morską, tak, 2 plasterki sera żółtego wędzonego, on jest tak dość mocno wędzony, właśnie taki potrzebuję, i boczek parzony wędzony albo surowy wędzony, taki pokrojony, taki bardzo cieniutki. To po prostu do przydekorowania, żeby to ładnie wyglądało. Do tego ja mam taką blaszkę, mam nadzieję, że on mi się tutaj zmieści. A tak, i boczku mam około 1,5 kg. I zaczniemy od czosnek przepuścimy przez praskę. Boże, co ja dzisiaj mam z tą głową? Czosnek przepuścimy przez praskę. Tak. Czosnek już przepuściłam. Dam ze 2-3 łyżki oleju normalnego rzepakowego, żeby po prostu nam się to fajnie wymieszało. Dam troszkę sosu sojowego jasnego. Tak. Wszystkie przyprawy dajemy po prostu te, które lubimy. Przecież wiadomo, że nie wszystkie przyprawy się lubi. Tutaj daję paprykę pikantną, ale my lubimy na pikantną, więc jeżeli nie lubicie, po prostu weźcie paprykę słodką sobie. Tak, do tego damy pieprzu białego. Możecie dać ciemnego. Do tego dodam tą końcówkę właśnie soli wędzonej. Tak ładnie pachnie ta sól, naprawdę. Tylko jest okropnie, powiem Wam, bardzo droga. Tej soli jest 2 deko, a jest tyle, ta sól jest droga, a w opakowaniu jest 2 deko. To jest tyle, co kot napłakał. Dobra, teraz pieprz ziołowy. Ja lubię, bo tu w takim pieprzu ziołowym jest bardzo dużo przypraw. Także nawet jak się nieraz gdzieś jedzie na biwak, wystarczy wziąć tylko pieprz ziołowy i tak jakbyście mieli prawie wszystkie przyprawy. Pieprz ziołowy, sól i jakbyście mieli wszystkie przyprawy. No i teraz to wymieszamy i tym będę nacierać boczek. Ale zanim natrę, to tu jeszcze do tego, albo obok, zobaczymy, tak. Chcę pokroić ten serek. Bo jego dam po prostu do środka. Do rolady, do środka. Dobra, tak. I teraz tak, patrzymy, którą stroną będziemy zwijać boczek. I teraz tą cieńszą zawsze dajemy do środka. Cieńszą stronę. Ta widzę, że mam taką dość grubą. O, widzicie? Widać. I tu po jednej stronie jest w ogóle grubsze, bo on jest bez skóry i widzę właśnie, że tu jest taka fez grube, tu jest chudziutkie. Więc ja go troszkę po prostu skroję tu, żeby on był równy. O. Tak, żeby po prostu mi się fajnie... I teraz zobaczę, teraz mi się zawinie fajnie. Tak, tu jest jeszcze kostka, to ją wykroimy, bo to jest bez kości, jakaś pozostałość. Dobrze. Tak, tu jest ta grubsza strona, więc tą grubszą stroną będziemy zwijać do środka, a tu jest ta cieńsza, więc ona zostanie na zewnątrz. I teraz widzicie, to by trzeba było pokroić i to damy do środka po prostu. To co żeśmy odkroili, tylko teraz tak, wyłożymy naszą marnatę. Bo zwijamy tym mięskiem do środka. Tak, ja ubiorę sobie rękawiczkę, żeby raz, dwa natrzeć. O. Nie,
Fajnie by było, jakby tak wziąć tak więcej boczku, no ale nas jest tylko dwoje, to po prostu dla nas jest po prostu wystarczająco. O, porządnie nacieramy. Tak. O. Nie daję takie przyprawy z zewnątrz, bo nie chcę, żeby mi się paliły, a z zewnątrz przyprawa to będzie właśnie boczek wędzony. To on już da fajnego posmaku. O, widzicie? Ale ten czosnek zawsze tak ładnie pachnie. Dobra, tak. Wytarłam całą rękawiczkę. O. Damy teraz, widzicie, to mięsko. O, tak żeby było właśnie równo. Dobra. Do tego damy ten nasz wędzony serek. Na brzegach nie dajemy, bo on i tak będzie nam wylatywał, więc dajemy tylko tu. I zwijamy tą grubszą stroną. Ta grubsza strona u mnie jest tu. I ja ją będę zwijać. Zwijamy bardzo ciasno. Nie będzie to łatwe, ale da się to zrobić. Tak. Popychamy, żeby to mi nie wyszło. Dobra, tak. I będę związywać. To jest sznurek taki, który jest do wędlin, do wędzarni, także on wytrzymuje duże temperatury. Także to nie jest zwykły sznurek. To typowo właśnie. No i będziemy wiązać to nasze. Patrzcie, widzisz, jeszcze wyszło, to się po prostu poupycha. Będzie nam łatwiej, jak już weźmiemy i zawiniemy. Nie wiem, czy to widać, ale widać pewnie, jak zawijam. Tak. Tu damy tak, przełożymy. Cały czas trzymam ten jeden sznurek. Raz. Przełożymy. O. Teraz ten nóż nie spadnie. Się w nogę wbije. Tak. Żeby mi się nie zsunął, to zahaczę jeszcze o ten tu sznureczek. To już mi się on wtedy nie zsunie. O, dobra. I wiążemy. Dobra. Ladę mamy zawiązaną. Wszystko jeszcze teraz chowam tutaj do środka. Tak. O. Trzeba po prostu popatrzeć, żeby... Dobra, tak. O. No i jest, a w sam raz. Do środka, tak. Dobra. Przekładam teraz tą moją roladę do brytwanki. Zmieściła się bardzo fajnie. O. I to teraz obłożę właśnie plastrami wędzonego boczku. I te plastry wędzonego boczku dadzą nam smak na zewnątrz rolady. W środku mamy fajnie. O. Patrzcie, tak. O. Dobrze. Zaraz dokończę i wracam. No, boczek przykryłam boczkiem, ale wędzonym, żeby właśnie był smak i aromat. I ja wkładam do piekarnika. Mówi się, że w piekarniku każdy kilogram mięsa powinien być godzinę czasu. Więc ja też mniej więcej tej zasady się stosuję, tylko tak jak mówię, zależy wszystko od tego, jaka świnka była,
czy młoda, czy to była jak... No, po prostu od mięsa zależy. Ja na pewno będę go trzymać 1,5 godziny. Po 1,5 godziny zobaczę, nastawiam na 180 stopni. Gdyby mi się zaczęło przypiekać, to oczywiście zmniejszę temperaturę, ale nie będę skracać czasu pieczenia. Zawsze Wam mówię, jeżeli Wam się przypieka, to zmniejszamy temperaturę, ale nie skracajcie czasu pieczenia. I ja sobie pozwolę na samym początku przykryć mój boczek to jest ten, jak to się nazywa? Te takie torebki do piekarnika, co się wkłada. Tylko ja tu troszkę pomoczę, nasmaruję olejem, żeby one mi się tak nie przykleiło. O. A po prostu przez to będę... Można przykryć też tym, jak to się nazywa, aluminiową folią, ale ja wtedy nie widzę, co się po prostu z tym moim boczkiem będzie działo, więc wolę sobie przykryć na razie tym, tak, dobra, teraz się fajnie przyklei, no i dobrze, i ja sobie go tak przykryję i mam nadzieję, że właśnie przez tą folię ja będę mogła oglądać, co się z tym moim boczkiem dzieje pod spodem, bo te folie właśnie aluminiowe, no nie widzicie, czy on się przypieka, czy on się nie przypieka. Zobaczymy. Powiem Wam, czy ten pomysł z folią wypalił, czy nie wypalił. Ale mam nadzieję, że wypali. Także wkładam do piekarnika przynajmniej na te 1,5 godziny. Ja stawiam na 180 stopni. No i wracam do Was. No i na 1,5 godziny gdzieś. Ale gorące! Dlatego właśnie mówię, ja Wam pokazuję tak, jak wszystko jest. Słuchajcie, Może gotuje. no aż się gotuje, dlatego chcę Wam pokazać. Słyszycie nawet pewnie. Fajny tłuszczyk, ten tłuszczyk, nie wylewamy, to będzie fajny tłuszczyk do bułeczki, tak? Czy do chlebka. Czekaj, żeby mi się nie spaliła znów następna deska. Nie spali się. Wygląda tak, jak troszkę chociaż przestygnie, to oczywiście przekroję i Wam pokażę, ale to musi troszeczkę przestygnąć, a zapach jest w całym domu. Tak, w całym domu pachnie. No i Majcie się zameldowało od razu. Widzicie? Pokazuję wszystko tak, jak jest. Pięknie pachnie, także zostawiam do przestygnięcia. Widzimy się, jak będę kroić, tak? No jak wystygnie. Tak, jak wystygnie. Także jak wystygnie, to będę kroić i wtedy zobaczycie na żywo. Wracam do Was z powrotem. Nie mogę Wam już całego boczusia pokazać, bo tak jak mówiłam, mój mąż już się poczęstował. Ale chcę Wam pokazać, jak wygląda w środku, jak się go ukroi. Żebyście widzieli. Tak. I teraz pokażę. Proszę. Pięknie. Piękny. A zaraz, bo czekaj, bo nie złapało ostrości, wiesz? Jaki piękny, to ja wiem najlepiej. I jaki dobry. I jaki dobry. Także Pięknie. pyszności. Jak się przepis podobał, jak zawsze będą zdjęcia. Jak się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę. Boczuś jest, patrzcie, rozpływa się w ustach. Soczysty, z bułeczką. Pycha. Naprawdę pyszny. Także jak się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Także do zobaczenia. Pa, pa!